W pierwszym odcinku poznaliście Roberta. Zgodnie z obietnicą z łódki polujemy dzisiaj w obwodzie koła łowieskiego Dzik Jawor. Jest to jedno z najbogatszych kół, jakie ja znam pod względem zwierzyny. I dzisiaj, po 2 tygodniach podprowadzania, w końcu role się zmieniły i ja jestem dewizowcem. Także Robert dzisiaj bez broni idzie podprowadzać. Przygotował dla mnie jakiegoś super rogacza. Bardzo Ci z góry za to dziękuję, za możliwość. A co Hubert da, to zobaczymy. W planie mamy polowanie długie, ponieważ będziemy polowali na rogacze wieczorem. Spróbujemy jeszcze popolować na jelenie, ale o tym Wam opowiem później. No i mamy prawie pełnię księżyca i spróbujemy na ścierniskach upolować, a przede wszystkim nagrać dziki. 500 metrów od nas jest rogacz, którego Robert upatrzył. No jak wiecie, ja lubię samemu szukać rogaczy, ale jak jesteś gościem, to nie masz wyboru, musisz się zdać na gospodarza. Robert jest wyśmienitym gospodarzem i już nieraz udowodnił mi, że potrafi wytropić zwierzynę, a przede wszystkim potrafi odpuścić strzał, żeby ugościć kogoś. I to jest piękne, ja to bardzo, bardzo szanuję i doceniam. Dlatego mam nadzieję, że będzie szansa, mamy jeszcze dużo światła, mamy dużo czasu. Spróbujemy tego rogacza dokładnie pooglądać, jest to rogacz łowny, podobno. Przyjrzymy mu się, jeżeli będzie dobry do odstrzału i święty Hubert nam go wystawi, to będziemy walczyli. To co? Do boju. Dasz bór. Dasz bór. Rogacz jest z kozą. W tej chwili jest końcówka rui. Więc jest szansa, że go zwabimy. Ale na póki co jest przyklejony do kozy. Schowały się w kukurydzy. To jest teren górzysty. Znajdujemy się na Pogórzu Kaczawskim. Za chwilę mamy tam w tle już góry kaczawskie. Piękny obwód, naprawdę górski, taki pagórkowaty. Bardzo ciekawy. Chyba koza. To na pewno nie jest ten rogacz. Tak. On cały czas wyłazi z tej kukurydzy. Mamy, słuchajcie, w zasięgu wzroku kilka saren, w tym rogacze, ale to nie jest ten, o którego nam chodzi, którego tutaj Robert otropił. Ale nie to jest najważniejsze. Ja Wam powiem, co tu jest i czym się różni ten obwód od jakiegokolwiek mojego obwodu. Powiem Wam, że jest totalna cisza. Słychać gdzieś tylko psy, kury wiejskie. Normalnie czuję się, jakbym się cofnął w czasie o 20 lat. Grzywacz. Tu jest naprawdę pięknie i cicho. Poczekamy jeszcze chwilę, jak się uspokoi i będziemy próbowali wabić. Patrz, wyraz ten kozioł. Wylaz? Gdzie? Jeszcze ten kozioł. Gdzie? Tam jest. O kurde, wylaz blisko. Robert, trzymaj kamerę. Co? Jest ten rogacz. Chodź tutaj po cichutku, jest blisko. Tu wychodzą byki, znaczy jelenie ogólnie. U Roberta w kole jest bardzo dużo jeleni. To jest jeden z tych obwodów, który na pewno skorzysta na zmianie przepisów.
Zobaczymy, jak coś wyjdzie, to będziemy się zastanawiać. Może jakiegoś byka odbijemy. Słuchajcie, no były byki, te co miały być, czyli potężny, koronny szpicak, potężny. I z nim był bardzo słaby szpicak. Plan był, żeby strzelić tego mniejszego szpicaka. Miałem go, ale to było 180 metrów. Nie ma sensu ryzykować na taką odległość strzału, a z kolei wiatr był beznadziejny. Nie było szans. No i poszły. Nie będziemy na siłę strzelać. Jeszcze zajrzymy w jedno miejsce i kończymy nasze wieczorne polowanie i szukamy dzików. Jest piękny księżyc. Ściernia się złocą. Także jest szansa jakiegoś dzika upolować. Słuchajcie, no noc piękna, dzicza. Naprawdę piękna pełnia jest. Niestety tego nie widać będzie na nagraniu zapewne, bo nie do końca to tak poszło, jakbyśmy chcieli z tym nagrywaniem. Wydawało nam się, że jak jest tak jasno, że my gołym okiem widzimy zwierzynę, to że tak samo będzie widać w tym urządzeniu do nagrywania w nocy, ale to niestety tak nie działa. Słuchajcie, dużo dzików widzieliśmy dzisiaj. Było bardzo trudno wybrać, bo były lochy w sumie chłopaki z małymi warchlakami, nie? Jak na tę porę roku. Normalnie w sierpniu już powinno się warchlaka móc wybrać, natomiast nie było takiej możliwości. No ale w końcu spotkaliśmy ekipę trzech takich, kurczę, no wycinków, nie? 3 wycinków i jednego udało nam się pozyskać. Leży, leży. Kurde, powiem wam, że spory dzik. Ja myślałem, że to są mniejsze. Ja myślałem, że to są takie 40. No. Czemu to tak? Ja myślałem, że to są 40-kilogramowe dziki, a to są... Wycinki. Ja nie chcę nic mówić, ale ten kapan ma z 8 dych. Nie, Ma. 7 dych. Nie, jakie 60? Ja o zakład idę. 7 dych. 7 dych. No zobacz, niech wam będzie. Ale spełnia, kurczę, pięknie. Tradycyjna luneta pełnia.
Tak jak się kiedyś polowało. O, prawie tak samo. Fajnie. Dasz Bóg. Zaraz może. I słuchajcie, wyszliśmy na tak piękne miejsce, to jest w ogóle marzenie miejsce. Wychodzimy, tutaj za nami są góry, jest ostoja, przed nami wzniesienia i stamtąd zwierzyna schodzi. I już podchodziliśmy dziki. Mieliśmy do tych tarni jakieś 300 metrów, schodziła wataha dzików w dzień. Zresztą widzieliście przed chwilą. I wyskoczyły dwa byczki. I nawet szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy to drugi to był byczek, ale czy to nie była czasem łańka. Natomiast na pewno był tam taki oszpicak. I miałem już zapowiedziane wczoraj przez Roberta, że koniecznie jeżeli będzie ten szpicak, bo on go tutaj widział, to go strzelamy, więc decyzja padła, że tak powiem, wczoraj. Dlaczego? Dlatego, że widzieliśmy tutaj w nocy dziesiątki, jak nie setki jeleni. Ile, Seba, widzieliśmy jeleni? Tak uczciwie. Na każdym polu. Uczciwie mówiąc, na każdym polu są tutaj jelenie. Ja poluję w tym kole od kilku lat i poluję tu przede wszystkim też zimą. I zimą tutaj są setki jeleni, dlatego że ten obwód jest otoczony przez OHZ. Przez ogromny OHZ Lasów Państwowych. I po prostu tutaj jest taka polityka. I dzięki temu, że można byki strzelać. Właściwie to co to za strzelanie byków? Za tydzień sezon już normalny na byki prawdziwy. Natomiast to jest byk selekcyjny, dlatego że wiecie o tym, że zmieniły się zasady. I byki w drugim roku życia nie podlegają ocenie. Natomiast te zasady nie dotyczą tego koła. Ja myślę, że wielu kół nie dotyczą, dlatego że papier papierem, a życie życiem. I tutaj jest taka umowa dżentelmeńska między myśliwymi, że po prostu strzelamy szuki selekcyjne według starych zasad, tak? Po raz drugi. Gratulacje. Dziękuję też.
No powiem wam, życzę każdemu gościowi, żeby jego gospodarz był tak przygotowany jak Robert. Rogacze zna po imieniu, tutaj mówi, no ten szóstak, ten widłak, ten, i w większości ma rację. Co tam, panie? Fajnie w górach jest, to? Zarybiście. Dobra, jak przygotował łowisko, to No, Robercik jak przygotuje łowisko, to nie ma co. Dopiero co byk spisał testament. Na dole mamy kapitalnego rogacza. Kapitalny, stary rogacz. I jak mówię stary, to nie tak jak ostatnio mówiłem, że stary, a potem się okazało, że ma 4 lata, tylko naprawdę stary rogacz. Tu jest koza, nie wiem czy damy radę go... Damy radę? Podobno damy radę. Ja bym go nie podchodził, no ale ja nie znam terenu. Koza do niego poleciała. To po prostu idziemy na niego, Robert? Tak. Trzeci. Dashboard, gratulacje. Oj, dziękuję ślicznie. Słuchajcie, takie polowanie na pewno się prędko nie powtórzy. To wam obiecuję. Święty Hubert nie dość, że dał nam przegląd kilku fajnych rogaczy, ale Robert mówi nie, to nie ten, tego nie strzela. I mi się podobało, ja chciałem innego strzelać. Nie, tego musisz strzelić koniecznie. I mało tego, jak przyszliśmy w to miejsce, gdzie dokładnie ten rogacz na nas czekał, to była taka niespodzianka, że był drugi. Ja oceniam, że młodszy rogacz. Tak, to był dużo młodszy kozioł. No nie wiem, czy dużo młodszy, ale na pewno był młodszy, na 100% był młodszy. I
Niesamowita walka. Ja wam przyrzekam, widziałem wiele potyczek rogaczy w swoim życiu, ale nigdy w życiu nie widziałem tak a my jeszcze wyszliśmy, nie wiadomo ile było wcześniej, bo jak przyszliśmy, to już ta walka trwała. Ta walka trwała naprawdę parę długich minut i była tak strasznie zapalczywa. Przez moment się baliśmy, nie? Ja mówię, chyba się zrogowały, bo ten młodszy rogacz złapał tego dosłownie w kleszcze. Kark mu złapał między swoje parostki. No coś niesamowitego, ja czegoś takiego nie widziałem nigdy w życiu. A moment, kiedy one się trykały wręcz, jak Tak, dokładnie. to normalnie my z 200 metrów słyszeliśmy to uderzenie. Coś niesamowitego. Ostatecznie, kiedy się rozeszły, rozbiegły, postanowiliśmy oddać strzał. To znaczy ja postanowiłem oddać strzał. Robert się nie pomylił w ocenie, to jest na pewno stary rogacz. Ten rogacz ma już lata świetności za sobą. Piękne polowanie. W nocy przy pełni udało nam się pozyskać ładnego wycinka. Na świcie strzeliliśmy tego lichego szpicaka. No i potem akcja, którą widzieliście, przepiękna. Taka walka, że aż coś. Stary, łowny rogacz. No ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla mnie. Mam pewną rocznicę, o której wolałbym raczej zapomnieć, ale może to udane polowanie będzie jakimś symbolem na lepsze jutro. Także piękna historia, bardzo Ci, Robert, dziękuję. Na pewno Ci się nie odwdzięczę, tak? Na to nie licz, u nas raczej marne szanse na taki pokład, chociaż w sumie wszystko w rękach świętego Huberta. Do następnego razu. Dzięki, Filip. Nasz ból.